No to sprawa wygląda o tyle ciekawie, że tutaj jeśli faktycznie zrobiono tę całą budowlę w ciągu 37 lat, to musiano ustawiać każdy klocek, który ważył do 1,5 tony, w ciągu tak naprawdę co minutę. Co minutę w ciągu całego dnia tych 37 lat. Czyli jest to tak naprawdę niemożliwe, tak, żeby co minutę układać. Raczej ciężkie, tym bardziej kiedy zobaczymy sobie wewnętrzne galerie, które musiały być dosyć mocno okraszone płaskorzeźbami. Można tutaj przyjść do mnicha, żeby poświęcił. Dobra, teraz idziemy wejść na górę. Zobaczcie, jak to z góry wygląda, podobno jest ładny, bardzo widok. No, jest naprawdę stromo. Podobno dzieci nie mogą tutaj wchodzić ze względu na to, że jest właśnie za stromo. Idziemy teraz do kolejnej świątyni, która dla mnie jest po prostu cudowna. Świątynia z twarzami. Teraz wzięliśmy miejsce, które pamiętam chyba najbardziej z tych wszystkich miejsc, bo zrobiło na mnie największe wrażenie względem tego, co tutaj się wyłania. Tutaj teraz możecie zobaczyć na ścianie ogromny obraz. Piąta rano i startujemy. Startujemy na zwiedzanie Angkor Wat. Przewodnik, słuchajcie, bo musimy mieć gościa, który nas legalizuje, jeśli chodzi o wycieczkę. I jest to, słuchajcie, Taj. Wy wiem, że w Tajlandii sporo robicie, więc macie Taja. Pierwszy punkt, który musimy załatwić, to kupienie biletów. Tak, najlepiej, no. Musimy kupić bileciki. Bilety kosztują $37 chyba, tak. Zaraz wam powiem. Można kupić jednodniowy albo dwudniowy. No i tak, bilet do Angkor Wat, a w ogóle siemanko, nie przywitałem się jeszcze dzisiaj. Jak ja mógł zacząć odcinek, nie witając się moim siemanko. Także witam wszystkich serdecznie. Bilet do Angkor Wat na jeden dzień kosztuje $37. Na 2 dni kosztuje 62. My tu nie będziemy 2 dni bez sensu. W jeden dzień mamy wszystko załatwione. Przemek jest z nami, dzisiaj powie nam bardzo dużo fajnych informacji na ten temat, pokaże nam fajne miejscówki i spędzi z nami dzień i będzie się starał, żeby ten dzień był jak najlepszy. Także oglądajcie ten odcinek. Każdy dostał bilet ze swoim zdjęciem. Startujemy. Jeszcze kawałek musimy dojechać. Idziemy do miejsca, gdzie wschód słońca ma być podobno bardzo piękny. Także nie mogę się doczekać. W ogóle, jak kupujecie tę wycieczkę taką organizowaną, to o 4 rano już podobno ruszają. Tędy? Chyba nie. Tędy. No, o 4 rano zaczynają, to jest totalnym bezsensem. My zaczynamy o 5:30. 6:05. Wchodzimy właśnie do Angkor Wat i będziemy czekać na wschód słońca. Ale już coraz jaśniej się robi, także jeszcze 30 minut powinno być pięknie. Trzeba zeskanować bileciki. Thank you. Thank you. No i wchodzimy. Decyzja była taka, mogliśmy zostać po prostu tutaj, gdzie już bardzo dużo osób czeka na wschód słońca, albo iść do środka, gdzie będą po prostu miliony ludzi, ale dla nas to było lepiej iść do środka, ze względu na to, że musimy film po prostu robić ładny, z ładnymi ujęciami. Także zdecydowaliśmy, że idziemy tam, gdzie będzie dużo ludzi, żeby wam pokazywać to z bliższa. Dobra, wchodzimy już. Idziemy w najpiękniejsze miejsce, żeby to zobaczyć, ale ludzi faktycznie są już setki. Ale to się trzeba było liczyć. Wiecie, przyjdziecie do takiego popularnego miejsca, to wiadomo, zawsze będą ludzie. To jest normalna sprawa. Zresztą wy jesteście jednymi z nich. Dobra, witam jeszcze raz. Przemek jest tutaj przewodnikiem. Jak długo jesteś tutaj? To jest mój drugi rok tutaj. No, drugi rok, właśnie. Od razu na samym początku ja powiem, że jak będziecie chcieli, zostawić Przemka kontakt, bo po tym, co już usłyszeliśmy parę ciekawostek, to będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawy dzień. Dobra, może nam powiesz to, co w tuku-tuku. Jak to się wszystko stało, jak się tutaj znalazłeś, gdzie byłeś wcześniej?
No i takie. Wiesz, Okej. To tak na szybko po prostu. Spoko, na luzaku. Żeby ludzie cię poznali, Pracowałem tak. w paru miejscach w turystyce, pewnie parę osób mnie zna, bo dużo turystów obsługiwałem już w wielu krajach. I od dłuższego czasu jestem już tutaj w Kambodży i jest to miejsce, które bardzo dobrze czuję i oprowadzam głównie po Angkor Wat, ale nie tylko. Wczoraj mieliście okazję być na pływających wioskach, też fajnie, nie? O, super. Ciekawe ja też tam doświadczenie. byłem wcześniej, ale naprawdę było super. No. Rozmawiałem już z rodzicami tutaj, nie? Na temat tego. Tak dobrze mówię, rodzice. Tak, Okej. I kwestia wygląda w ten sposób, że Kambodża ma coś specjalnego, o czym dzisiaj Wam troszeczkę poopowiadam. I ten monument, mierzący 65 metrów w najwyższym punkcie, kwiaty lotosu i Kwinux wież, czyli piątka z nich, o których też będziemy sobie opowiadać, symbolizujące górę Meru, hinduistyczne wierzenia. Tak naprawdę można powiedzieć mikrokosmos w przedstawieniu hinduistycznych wierzeń. Cała ta sztucznie utworzona wyspa i cały ten obszar dookoła nas to są rzeczy, które troszeczkę otwierają głowę i trochę zastanawiamy się jako ludzie z Europy, ludzie z Zachodu, którzy wiedzą wszystko i na wszystko mają konkretne odpowiedzi, jak to zostało zbudowane, a tutaj jeszcze wiele na ten temat nie wiadomo. Cały czas ludzie zadają pewne pytania i cały czas na nie ma odpowiedzi, co moim zdaniem jest niezwykle ciekawą rzeczą. A powiedziałbyś jeszcze z tymi bloczkami skalnymi, bo to też było bardzo ciekawe. Tak, no tu kwestia wygląda w ten sposób, że na ten moment doliczono się, że prawdopodobnie do budowy tej świątyni, tylko tej świątyni, to też warto zaznaczyć, których świątyń jest bardzo wiele tutaj, wykorzystano prawdopodobnie nawet do 10 milionów bloków skalnych. Głównie z piaskowca i laterytu. Lateryt będziemy pokazywać sobie tutaj, ale też w innych świątyniach, bo to, co wszystko widzimy tak naprawdę, to są głównie piaskowce. Skała, która jest z jednej strony, powiedzmy sobie, krucha nam się wydaje i delikatna, ale była w ten sposób przystosowywana, aby była do wykorzystania na dłużej. I wyobraźcie sobie, kwestia wyglądała w ten sposób, że jeśli chodzi o budowę tego monumentu, to stwierdzono po badaniach, że 37 lat mniej więcej zajęła budowa. Tak? Chociaż jest też lokalna historia, która twierdzi, że magiczny architekt w ciągu jednej nocy to stworzył. No to sprawa wygląda o tyle ciekawie, że tutaj jeśli faktycznie zrobiono tę całą budowlę w ciągu 37 lat, to musiano ustawiać każdy klocek, który ważył do 1,5 tony w ciągu tak naprawdę co minutę. Co minutę w ciągu całego dnia tych 37 lat. No, czyli jest to tak naprawdę niemożliwe, tak, żeby co minutę układać. Raczej ciężkie, tym bardziej kiedy zobaczymy sobie wewnętrzne galerie, które musiały być dosyć mocno okraszone płaskorzeźbami. To jest też ciekawa historia, ale to zostawimy sobie na później. No to idźmy dalej. Dobra. Badania, które zostały tutaj przeprowadzone w 2014 roku. To jest ciekawa rzecz. To jest, słuchajcie, badanie liderowe, czyli helikopterem latało 2 agentów, którzy, słuchajcie, naświetlali to wszystko pod spodem laserami. I w ten sposób doszło do tego pierwszy raz tak naprawdę, w jaki sposób to wszystko było zbudowane i jak tak naprawdę ogromną skalę miało to miasto. To teraz wyobraźcie sobie, to jest hit, bo mamy tutaj miasto, które w XII wieku miało 400 km², ponad 400 km², większe niż Warszawa w latach 70., tak? Teraz tak sobie możemy porównać troszeczkę. I to było miasto, które miało w tamtym czasie ponad 1 000 000 mieszkańców. I teraz takie kolejne pytanie. To było gigantyczne miasto, prawda? Wiecie, jakie kolejne miasto osiągnęło tak naprawdę, słuchajcie, 1 000 000 mieszkańców? Londyn przy okazji tego, jak stała się rewolucja przemysłowa w XIX wieku. Wow. Trochę przeskok. O, zdecydowanie. 700 lat, prawda? Tylko tutaj ludzie mieszkali w nieco innych warunkach, wyobraźcie sobie. Były taką luźną zabudową, głównie z drewna, to co widzieliście wczoraj, tak? Takie wiecie. Aha, i ważna informacja też. Na górze, słuchajcie, mieszkali, wiecie, ci tacy trochę bogatsi, a na dole, słuchajcie, mieszkały te takie rodziny, które były służące dla nich. No, niewolnicy też budowali oczywiście Angkor Wat, aczkolwiek nie ma na ten temat zbyt wielu informacji, ale na pewno była potrzebna siła robocza. Całe imperium za to opierało się, wyobraźcie sobie, o kwestię tego, aby ta woda krążyła tutaj. No bo woda była życiem, z wody było jedzenie, wody były ryby, do dzisiaj tak jest zresztą, tak? I też tak samo ryż był bardzo ważny. Teraz wyobraźcie sobie, ciekawostka jest taka, że ci ludzie wypatrzyli sobie dokładnie to miejsce, schodząc z gór Kulen, 40 km stąd. Zobaczcie, mamy w Europie na przykład taki case, że ludzie w momencie, kiedy mieliśmy chociażby średniowiecze, budowali się na przykład we Włoszech bardzo często na wzgórzach, czy w Hiszpanii, czy w wielu miejscach, prawda?
I wyobraźcie sobie teraz taką rzecz. Oni, kiedy byli jeszcze nie tak potężnym imperium, do tak naprawdę IX wieku, stacjonowali sobie właśnie w górach Kulen, wysoko, żeby odpierać ataki ewentualne. Potem jak się zrobili już potężni, jak pierwszy raz król Jayavarman II nazwał się Devaradżą, czyli królem bogiem, nie? To trzeba było, że tak powiem, pokazać ego i ja teraz pokażę wam, że my będziemy już mieszkali na nizinach, będziemy mieć spokój, nikt nas nie zaatakuje. I wybrali sobie na to miejsce właśnie ten obszar, w którym się znajdujemy, z kilku powodów. Wyobraźcie sobie. Mieliście okazję być w Phnom Penh, w stolicy Kambodży? Ja byłem. Okej, no to byłeś przy Mekongu. On tam w samym centrum ma 1,5 kilometra szerokości, nie? To jest mega szeroka rzeka, mega potężna, wypływająca z Himalajów, ściągająca ze sobą tak naprawdę mnóstwo, słuchajcie, wody, no i dosyć potężna. I wyobraźcie sobie, ta woda prawie 5000 kilometrów płynie do samego, słuchajcie, ujścia, aż w Wietnamie. I ta rzeka w pewnym momencie właśnie w Phnom Penh, stolicy Kambodży, zawraca częściowo, kiedy przebiera i wtedy, słuchajcie, ta woda dociera razem z osadami aluwialnymi, bardzo bogatymi w to wszystko, co mamy tutaj, ta żyzna gleba dociera razem z tą wodą, bezpośrednio, słuchajcie, do jeziora Tonle Sap, gdzie byliście wczoraj. Dlatego taka brudna tam jest, nie? Ale tam jest dzięki temu mega dużo życia. Bioróżnorodność po prostu... I tutaj mamy porę deszczową i porę suchą, tak? Działa to na takiej zasadzie, wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy mamy pół roku tutaj, to przez pół roku woda płynie bezpośrednio z gór Kulen, tak? Skąd są te wszystkie kamienie i dociera tutaj do Angkoru, a kiedy tej wody potencjalnie miałoby nie być, to jest idealne miejsce, ponieważ ta woda dociera, słuchajcie, z drugiej strony. I ci ludzie w oparciu o to wszystko zbudowali system kanałów, takich zbiorników retencyjnych jak tam. Takich, słuchajcie, które tutaj, jak widzieliśmy, fosa. Fosa w każdym miejscu ma dokładnie 200 metrów szerokości. Dokładnie. Tu wszystko jest poustawiane dokładnie z siatką GPS. W jaki sposób? Więcej wam powiem, jakbyście przybyli tutaj 21 marca dokładnie, to idealnie, słuchajcie, kiedy słońce wschodzi, znajduje się ono idealnie, słuchajcie, na samym szczycie górnej wieży na wysokości 65 metrów. Wtedy tu jest dziki tłum. Ale to pokazuje, jak ci ludzie wszystko zaplanowali. W ogóle cała ta świątynia jest jednym wielkim, gigantycznym kalendarzem. I o tym będziemy sobie jeszcze opowiadać. No i idziemy do najbardziej popularnego miejsca oczywiście, tu gdzie się pięknie odbija wszystko w wodzie. Świetnie to wygląda na obrazku, co? No. I zobaczcie, nawet tutaj mamy zbiornik retencyjny i w nim też jest życie. Jak się przyjrzycie, teraz na jakiś czas jakieś pręgi powstają na wodzie, jakieś rybki pływają, czasami nawet takie. Właśnie, przed chwilą robiliśmy sobie zdjęcie, jak trzymamy Angkor Wat, czekajcie, mniej więcej tak, z Alą. I teraz się poczułem trochę jak taki turysta w Egipcie właśnie, który na przykład trzyma piramidę, albo w Paryżu, który trzyma wieżę Eiffla. Ja oczywiście nic do tego nie mam, absolutnie, tylko wiecie, jestem podróżnikiem bardziej. Ale nie mówię, że nigdy takiego zdjęcia nie byłem. Oczywiście jak byłem w Egipcie, tylko byłem w Egipcie, wiecie kiedy? Jak miałem 18 lat, 18 albo 19. Teraz mam prawie 35, to przypuśćmy 17 lat temu byłem w Egipcie. Uważam, że najwyższy czas jest pojechać znowu, bo Egipt jest niesamowity. I nie mówię o Egipcie, do którego się jedzie i siedzi się w hotelu all inclusive cały czas. Tylko taki, który się zwiedza. I pierwszy raz jak tak byłem, to właśnie tak zwiedzałem, że mieliśmy rejs po Nilu. Płynęliśmy od miasta do miasta. To było po prostu niesamowite doświadczenie. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze mi się to uda. No, w sumie jak będę może w tamtych rejonach gdzieś, to będzie trzeba też zobaczyć Egipt i pokazać wam go trochę inaczej niż turystyczny all inclusive. To takie całe ciało, żeby was było widać. Super. A teraz wam zrobię takie, żeby było... No i co jest właśnie fajnego w zwiedzaniu takich miejsc z przewodnikiem, to że się dowiecie takich rzeczy, o których byście nie wyczytali na przykład na internecie, lub o których wam się nie chciało wyczytać na internecie, bo trzeba by było naprawdę dużo czytać. I no wiecie, no, każdy z nich ma jakieś takie smaczki, takie swoje. To jest naprawdę super. Byłem w paru miejscach już takich właśnie z przewodnikiem, ale jeszcze takie miejsca na pewno będą też piramidy, tak jak wam mówiłem. Tam bym chciał też właśnie kiedyś pojechać z polskim przewodnikiem, żeby dokładnie wszystko opowiedział, jak to wyglądało. I wiecie, ktoś może powiedzieć, a spoko, fajnie zwiedzać, niepotrzebny mi przewodnik.
sam sobie wyczytam. No, to nie tak działa. Ja już naprawdę w wielu miejscach nauczyłem się, że jednak przewodnik jest potrzebny. Jak byłem na przykład w Meksyku, czy dzielnicę jak zwiedzałem, to tam bez przewodnika w ogóle by nie miało żadnego sensu. Tutaj była jakaś biblioteka. No ale tu jak środek, to tam jeszcze nie, ale popatrzcie, jakie tu piękne właśnie ujęcia wychodzą. Teraz Przemek już nam powiedział fajną ciekawostkę taką, dlaczego ta miejscowość nazywa się Siem Reap. Było to oczywiście bardzo dawno temu, jak kiedyś Tajowie tutaj najeżdżali te tereny, oni byli Siamami. Tajlandia to było królestwo Siamu, żebyście wiedzieli o tym. A Siem Reap to znaczy Siam Reap, czyli wypędzili ich, wygnali stąd, że sobie poradzili po prostu z nimi. I stąd wzięła się ta nazwa. Wiecie, co mi się w ogóle wydaje, że to jest tak dużo ludzi, że po prostu masakra. A przynajmniej mówił, że największym takim boom po prostu tutaj na to miejsce to było w 2019 roku. Ja wtedy właśnie tutaj byłem. Nie pamiętam, że było tak bardzo, bardzo dużo, ale znaczy było dużo, oczywiście, że było dużo, ale że tak najwięcej, że więcej niż teraz? Może było, nie wiem. Idziemy teraz zobaczyć do środka. Nagrywamy, tak? Tak. Okej. Ta świątynia jest utworzona oficjalnie dla Boga Wisznu. O co chodziło? Bóg Wisznu w przypadku większości tak naprawdę wierzeń hinduistycznych był najwyższym Bogiem, nie? I to był taki Bóg, który łapał wdech podczas swojej drzemki. W ciągu tej drzemki, wyobraźcie sobie, kwestia wyglądała tak, że on łapał ten wdech, a w jego pępku, w brzuchu, w jeziorze, które tam się znajdowało, wyrastał, słuchajcie, kwiat lotosu. Tak jak tam, to co widzicie w tamtym miejscu. Tam wysoko, jak wyżej spojrzycie, albo z niska, tam widać kwiaty lotosu pojedyncze, nie? To będziemy dzisiaj mieć ich całkiem dużo i te zwierzę też symbolizują kwiaty lotosu. I w tym kwiecie lotosu znajdował się, wyobraźcie sobie, pomniejszy Bóg, Brahma, który nie mógł się doczekać, żeby wyjrzeć z tego kwiatu lotosu, nie? On był taki kreatywny gościu, co by tutaj chciał stworzyć coś, taki stworzyciel, dosłownie, nie? I Brahma był taki nakręcony, żeby coś stworzyć, że najpierw stworzył sobie 4 głowy w każdą stronę, żeby widzieć, który płatek opadnie pierwszy. Jak tylko sobie, że tak powiem, jeden opadł, to on od razu wyskoczył i zaczął tworzyć. Tu pyk, gwiazdy, tu to, tu tamto, tu kula ziemska, nie? I taki zadowolony mówi, kurczę, zobacz, do Siwy, ale fajnie zrobiłem ten świat, nie? A Shiva przyszedł do niego, spojrzał i tak mówi, wiesz co, no to ta kula ziemska taka trochę kiepska, nie? Nie ma żadnej wody, żadnego życia, to same skały, nie? Brahma się zastanowi i mówi, Shiva, masz jakiś pomysł, co z tym zrobić? A Shiva spuścił swój włos na górę Meru, którą symbolizuje bezpośrednio wieża Angkor Wat, tak? I po tej górze świętej właśnie, znajdującej się w Himalajach, zleciała z nieba cała woda na ziemię. I zobaczcie, mówiliśmy, że ta woda najważniejszym jest elementem dookoła, nie? To jest właśnie to. To dało im życie. I jakby od tego czasu planeta zaczęła sobie funkcjonować. Zobaczycie też dzisiaj w pewnym ciekawym miejscu, w świątyni Ta Prohm, etapy ewolucji. Oni już je znali. I to w bardzo dużym stopniu, zaskakująco dużym stopniu, słuchajcie. I wyobraźcie sobie, co się dzieje później. Ten świat sobie funkcjonuje, my jesteśmy gdzieś teraz właśnie w środku tego całego świata i całego tego wyobrażenia hinduistycznego, nie? I co się dzieje potem? Shiva był takim bogiem, że z jednej strony dawał, z drugiej strony odbierał. Jest pokazywany w niektórych, słuchajcie, wierzeniach jako gość, który, wiecie, działa na takiej zasadzie, że wpada ze swoimi rękawami i jednym rękawem tworzy, a drugim jak zamiata, nie? Jakby tak, wiecie, niszczył. To jest w ogóle Bóg, od którego wychodzi prawdopodobnie grecki Posejdon i potem Neptun, nie? To jest taka jakby zbiór tych wierzeń, ale to o tym sobie jeszcze popowiadałem, bo te mitologie w wielu dziwnych przypadkach się łączą. I kwestia wygląda tak, że ten Shiva pozamiatał cały świat i wtedy wyobraźcie sobie, kończy się wdech tego Wisznu. To wszystko się zamyka, kwiat lotosu się zamyka na noc i chowa się bliżej wody, nie? Brahma tam też się kitra i ten wdech trwa ponad 42 miliony lat.
Takie mieli wyobrażenie. Ale poczekaj, No teraz... teraz już wiecie skąd ta soma, nie? Jakby to wszystko się klei teraz. Ale właśnie mnie zastanawia tylko to, skąd tutaj jakby te hinduistyczne wierzenia Widzisz? gdzie to się łączy? Kurczę, zobacz, to wyglądało w ten sposób. Tutaj, patrząc na historię, na wykopaliska, 5000 lat przed Chrystusem zaczęło się jakiekolwiek życie. I nie mamy na ten temat żadnych tak naprawdę informacji, jak to wyglądało. Ale jeśli chodzi bezpośrednio o kwestię tego, kiedy dotarły tutaj wierzenia właśnie, wiesz, z Indii, no to zobacz, też tak samo Tajlandia. Też jest tam jakby ten hinduizm, a Jest. potem na nim zbudowany buddyzm, bo to jest jakby nadbudowa Ganesha troszeczkę. często się pojawia, to ten Dokładnie. z wizerunkiem słonia, Z głową sorry. z głową słonia. No. Tutaj też zobaczycie, wiecie, te świątynie obecnie mówi się, że są hinduistyczno-buddyjskie, bo wiara obecnie w Kambodży to jest buddyzm, nie? Ale buddyzm jest jakby nadbudowany na hinduizmie. Tak samo w czasach Imperium Khmerskiego, nie? Większość króli tak naprawdę, jak mówimy o IX, X wieku, XI i nawet jeszcze XII, to jest hinduizm. Ta świątynia jest dla Wisznu. Na początku najważniejszym bogiem był Shiva. I to zobaczycie też w niektórych świątyniach dzisiaj, że shivaizm był taki, wiecie, lingamy. Kojarzycie, jak wyglądają lingamy? Taki element. Dobra, to też sobie opowiadamy ciekawą historię z tym związaną. Ale to, co dzieje się jakby dalej, to przybywa tutaj z obszarów Tajlandii król Jayavarman VII. Teraz możecie zobaczyć na ścianie ogromny obraz, bo to jest obraz, żebyście widzieli. Wszystko było robione, wszystko było rzeźbione wcześniej i po prostu układane. I pomyślcie, jak to było wszystko takimi płytkami układane i to było wszystko dopasowane do siebie, jaka to musiała być precyzja. I podobno nigdzie to nie był używany cement. To tak samo właśnie rozmawialiśmy, że przy budowie, tutaj w ogóle cały Angkor Wat, bo nigdzie nie było użyte, że wszystko było dopasowane do siebie. I tak samo rozmawialiśmy na ten temat, że tak samo właśnie było właśnie w Peru, Machu Picchu. Tam też nigdzie nie był używany cement, tylko po prostu wszystko było tak dopasowane do siebie, że tam źdźbła trawy się nie dało wsadzić między na przykład jakieś bloki skalne. A to w ogóle podobno przedstawia wojnę o Lankę, czyli o Sri Lankę. Niesamowicie to wszystko było robione, takie detale po prostu malutkie. Tyle lat temu. Naprawdę, jak człowiek sobie pomyśli o tym, jak oni kiedyś właśnie robili takie piramidy, taki Angkor Wat, dużo innych tych budynków wszystkich, taką Petrę. Człowiek się zastanawia właśnie, gdzie to później się zatrzymało wszystko, jak to było tak rozwinięta ta technologia, żeby takie rzeczy budować. Później gdzieś się stanęło i chyba teraz znowu wystartowało z technologią, ale parę lat było gdzieś, parę lat poszło gdzieś nie w tą stronę, co powinno. Czyli parę dziesiąt. Słyszałem, żeby tutaj tego było takie rzeczy. Pięknie. Ale wiecie, to jest właśnie, my nie mamy świadomości, nie jesteśmy o tym uczeni w ogóle w szkołach na przykład. Ja nawet na No, tak, ale ja też Można tutaj przyjść do mnicha, żeby poświęcił za jakąś drobną opłatą. Bransoletkę na szczęście. Chodzimy na drugie piętro, tam jest trzecie. Myślę, że sobie wejdziemy też na trzecie piętro, co? Tutaj możecie zobaczyć dziewczyny ubrane typowo w takie khmerskie stroje. Robią sobie sesję zdjęciową. Stójcie. Bardzo podobne do tych tajskich właśnie. Element, to trzecie piętro całe, zbudowane jest, słuchajcie, w ten sposób, że jak zliczymy sobie miarą łokcia obecnego, dokładnie, słuchajcie, od wschodu na zachód, jego przekrój i tak samo, słuchajcie, od północy na południe, daje nam to dokładnie 365,37.
Czyli, że tak powiem, miara roku, niemalże dokładna, taką mamy obecnie. A z drugiej strony wyobraźcie sobie, sytuacja wygląda tak, że każda z tych komnat, które mamy tam, ma 27 na 28 łokci. Czyli dokładnie tyle, ile zajmuje, słuchajcie, dni obieg Księżyca dookoła Ziemi. Mieli trochę Niesamowite, głowy, co? naprawdę, że te wszystkie takie elementy, że To w ogóle odkryć to nie było takie proste. Ja myślę, że jeszcze znajdziemy bardzo dużo takich rzeczy za jakiś czas, bo widzicie, to są świeże rzeczy, świeże badania tak naprawdę, tak? Że jeszcze dużo może wyjść nowych, Tak, nie? tak, tak. Dobra, bo podstawowych rzeczy nie zapytałem. Kiedy w ogóle odkryli Angkor Wat? Kto i kiedy? O, kto i kiedy? 1861 rok. Francuz nazywający się Henri Mauot. Było to trochę przypadkiem. De facto on miał pewne informacje na temat tego, że jest tutaj jakiś zbiór świątyń. Było to już informacją, która krążyła we Francji. Potem chwilę później tak naprawdę wjechały tutaj francuskie Indochiny, nie? To jest ten czas, kiedy zaczęło to się dziać. A jeśli chodzi o Henri'ego Mauota, to jest taka bajka pięknie uknuta, że on niby przechadzając się dżunglą zobaczył motyla, bo był zoologiem i głównym jego tak naprawdę powodem podróży była zoologia i kwestia odkrywania nowych gatunków, które tu też jest całkiem sporo. Tak naprawdę dotarł tutaj i niby zaczął za motylem iść i wyłoniło mu się Angkor Wat, tak jak nam dzisiaj, ale nie jest to prawda. On miał, znaleziono jego dokumenty mówiące o tym, że wiedział o tym, że jest taki kompleks świątyń i że typowo było to jego jednym z celów wycieczki tak naprawdę ten obszar. W związku z czym, kiedy wpadł tutaj, no oniemiał. To 1861 rok, moment, kiedy odkryli tak naprawdę Francuzi to i przez kolejne lata odnajdywali kolejne świątynie, bo tak jak mówiliśmy, jest tego całkiem dużo. No, pierwotnie miasto miało prawdopodobnie ponad 1000 świątyń i no, dzisiaj zobaczymy całkiem sporo z nich, nie 1000 na pewno, ale myślę, że przynajmniej z 10 jak zrobimy, to już będzie fajny wynik. I kwestia wygląda w ten sposób, że niektóre świątynie tak naprawdę zaczęły być odkrywane tak naprawdę dopiero w latach 20. XX wieku, nie? Jednak sporo później. W związku z czym to wszystko jest takim kompleksem, gdzie cały czas coś się znajduje. Archeolodzy cały czas badają te tereny. Obecnie na przykład są ludzie, którzy mieszkają tutaj w wioskach pomiędzy świątyniami i dostają, tak jak mój jeden ze znajomych, informacje od rządu, bo to nie jest ich ziemia, że muszą się przenieść z racji tego, że stanowisko archeologiczne trzeba sprawdzić, czy to faktycznie archeologiczne stanowisko trzeba sprawdzić, czy akurat, tak, że tak powiem, partia zarządza, to już wam nie powiem do końca, ale jest to taka rzecz specyficzna. Ale ile ogólnie lat tutaj ma? Szacuje się, że ile ogólnie? Może w ten sposób. Świątynia Angkor Wat, największy, najważniejszy budynek, rozpoczęła się budowa prawdopodobnie w 1113 roku. Zakończyła się w 1150 roku. Tak? Mówimy tutaj o niemal 900 latach. I to jest kwestia tego, że są świątynie starsze jeszcze sporo i są świątynie też troszeczkę późniejsze niż Angkor Wat, które głównie budowane przez Jayavarmana VII były. To ten agent, o którym już mówiliśmy. To jest, zobaczymy parę świątyń z jego rozstawienia. Kiedy to miejsce się stało tak najbardziej popularne? Po tym, jak wylądowała tutaj Angelina Jolie. Ona spopularyzowała tak naprawdę Angkor Wat. Może inaczej, wśród archeologów we Francji był to już obiekt, który był w jakikolwiek sposób gdzieś tam znany. Za to dla świata, dla wiedzy każdego, dla turystyki, to wszystko rozpoczęło się po 2001 roku, kiedy wybuchł Tomb Raider, Lara Croft i Angelina Jolie skakała po świątyni Ta Prohm głównie. A tam też będziemy, ale później. Dobra, idziemy dalej. No. Każde najmniejsze pięterko ma zdobienia, czy dobrze przyjrzycie. Dobra, teraz idziemy wejść na górę. Zobaczcie, jak to z góry wygląda, podobno jest ładny, bardzo widok. No, jest naprawdę stromo. Podobno dzieci nie mogą tutaj wchodzić ze względu na to, że jest właśnie za stromo. To jest niebezpiecznie. Pomyślcie, że to wszystko kiedyś było przykryte złotem. Wszystkie te wieże, które są właśnie w Angkor Wat.
Dobra, kończymy wycieczkę tutaj, po Angkor Wat, jedziemy na śniadanie, no i później przejdziemy do tych świątyń, też takich ładnych, takich z pięknymi drzewami, korzeniami, wielkimi skałami, tam gdzie właśnie kręcili Tomb Raider, no ale najpierw trzeba pojechać do hotelu, zjeść śniadanko. Najważniejszą świątynię, największą tutaj, Angkor Wat, już mogliście zobaczyć. Dobra, wiecie, ja nigdy nie robię dubli, a teraz trzeba zrobić, bo mi się nie nagrywało. Także musimy jeszcze raz spróbować to odtworzyć, co przed chwilą rozmawialiśmy o tym. Zapytałem właśnie Przemka, dlaczego Kambodża? Raz, że jest tutaj fajna praca przy oprowadzeniu turystów, co akurat mam okazję dzisiaj robić też. Ale druga sprawa jest taka, że jest tu niesamowity spokój. Jest tu coś, co płynie jako energia z natury. Ja się tu czuję bardzo dobrze, moja dziewczyna tu się czuje bardzo dobrze, to też jest dla mnie ważną sprawą. Tak, oczywiście. No. I jest tu cały czas ciepło, przyjemnie. Poza tym jest dosyć tanio, jest świetne jedzenie. Rozmawialiśmy o tym, że kuchnia tajska też jest świetna. Tak, ja też się zgadzam. Tak. Ale kuchnia khmerska też ma wiele ciekawych rzeczy do zaproponowania. Jaki tu jest po takiej najważniejszej posiłek, taka wizytówka? Amok. To jest, tak, amok szał. Nie, a tak serio to jest to, tak jak jest żółte curry na przykład w Tajlandii, coś w ten deseń troszeczkę, tylko że nie jest ostre. Minimalnie może pikantne, zależy kto to jak oczywiście My to chyba wczoraj właśnie, znaczy tata Ali to wczoraj jadł najczęściej chyba. z rybą. Znaczy nie wiem, czy ona chyba z kurczakiem, ale to było takie zdarza. zapieczone w takim tym chyba. Tak, bo takim czasami jest, naczyniu. wiesz co, na parze robione, czasami jest gotowane, a czasami jest podsmażane. To zależy w jaki sposób się to przygotowuje. Najczęściej z rybą, no bo tutaj wszędzie dookoła ryby, tak? Wszędzie ta hydrologia jest ważna dla całego kompleksu Angkoru i zarazem dla całego obszaru tak naprawdę Kambodży. To jest kluczowy element, tak zwane owoce rzeki, a nie owoce morza, jak my to znamy w Europie przy okazji tego, jak mamy kuchnię śródziemnomorską, to jest rzecz, która daje tutaj mega powera i te proteiny płynące stąd właśnie są dla nich bardzo ważne. Tu uwaga na linę. Dobra, jak ludzie cię mogą gdzieś znaleźć? Bo wiadomo, że na pewno po tym filmie na pewno się ktoś Tak, dowie. może się tak zdarzyć. Może w ten sposób. Myślę, że wrzucimy sobie gdzieś tam na dole, tak? Tak, Jakieś rzeczy, tak żeby można było mnie znaleźć. Tak, oczywiście. A ja współpracuję z firmą Polwiet Travel i jakbyście chcieli zwiedzać cokolwiek Azji Południowo-Wschodniej, to zapraszamy serdecznie. Czy to Tajlandia, czy to Singapur, czy to Wietnam, czy to na przykład byście chcieli się wybrać do Birmy, która się powoli otwiera. Tak samo jak macie ochotę zobaczyć Malezję, a może i Sri Lankę na przykład. I macie przewodników po prostu wszędzie w tych rejonach, tak? Tak, każdy ma swoją bazę. Ja jestem przypisany do bazy Siem Reap i bardzo mi to odpowiada i bardzo się z tego cieszę. Tak. Dobra, lecimy dalej, idziemy na śniadanie, bo kończy nam się czas, zaraz nam się skończy to śniadanie właśnie. A chcemy zjeść, bo mamy naprawdę jeszcze dużo do zobaczenia dzisiaj. Jedziemy teraz do kolejnej świątyni, która dla mnie jest po prostu cudowna. Świątynia z twarzami. Możecie zobaczyć tutaj. Tu jest jedna twarz, po bokach dwie kolejne. Zaraz wam to wszystko pokażemy. To jest swoją drogą najbardziej reprezentatywna brama i tutaj dookoła niej jest, jak widzicie, ładnie posprzątane, nie? Wycięte są rośliny i tak dalej, bo to wszystko było turbo zarośnięte. Częściowo ta cała fosa była, słuchajcie, zwyczajnie nieprzepływowa w momencie, kiedy to odkryli. Za to, słuchajcie, tam już kawałek dalej widać zieleń, nie? To tak samo myślę, że zatrzymamy się, jak będziemy wyjeżdżać z tej stolicy nowej, Angkor Thom, czyli tak zwanego wielkiego miasta. Z drugiej strony przez bramę wschodnią, tam się zatrzymamy też, bo tam są super zdjęcia i zobaczycie, że tamta fosa już jest taka trochę bardziej dzika. I tam już będziemy ruszać w takie bardziej dzikie tereny. Niesamowicie to wygląda. Znaczy wiadomo, tutaj są odnowione już niektóre te twarze demonów. Po tej stronie 27 demonów, po tamtej stronie 27 posągów ludzkich. No tak? To chodzi o 54, czyli 54 zjednoczone prowincje. Ta druga strona to byli po prostu posągi ludzkie? Bo tu były demony. Tu demony, a tam są bogowie. A bogowie, dobra, Tak. bogowie. Dobra, mój błąd. No ale to wygląda po prostu tak niesamowicie. Spójrzcie na te twarze tutaj. No, to już dobrze odnowione. Tutaj były z jednej strony bogowie, demony, a twarzy to tutaj były właśnie niby tego króla.
który patrzył w 4 strony świata właśnie na swoje królestwo. I to tutaj, gdzie wchodzimy teraz, to będzie tak jakby nowa stolica. Wcześniej było Angkor Wat, nowy król stworzył coś swojego, czyli swoją stolicę i tu, gdzie teraz idziemy właśnie. I tutaj właśnie to jest z przełomu XII i XIII wieku, żebyście wiedzieli. Pamiętacie, tak samo Indra, Bóg, który miał, uwaga, 1000 jąder. Teraz wjechaliśmy miejsce, które pamiętam chyba najbardziej z tych wszystkich miejsc, bo zrobiło na mnie największe wrażenie względem tego, co tutaj się wyłania. Możecie zobaczyć. Wszędzie widać twarze. Przyjechałem tu kiedyś pierwszy raz, mówię, ja wiem, że wydaje mi się, że po prostu sobie wmawiam, że one tu wszędzie są, ale tu wszędzie były jakieś twarze. To jest po prostu niesamowite, jak oni to robili wtedy. Jednym palcem. Z klasztoru Shaolin jestem. Yes. I'm like kung fu. No. Co ty? Wieży jest wszystkich 54, jak 54 prowincje, które zjednoczył król Jayavarman VII. No. A na każdej, słuchajcie, wieży 4 były twarze. 4 twarze, więc Tak. było ich 216 prawdopodobnie docelowo, ale teraz już, słuchajcie, wiele wież jest zniszczonych i wiele tak naprawdę twarzy też jest zniszczonych, ale zobaczcie nadal, jak to fajnie wygląda. To nie? niesamowicie Człowiek wygląda. się przygląda i co chwilę coś ciekawego się tutaj znajduje. Jak wejdziemy, to tam jest taki wewnętrzny labirynt, można powiedzieć, i w środku też przechodząc, czasami warto wyjrzeć w jedną, w drugą stronę i te, wiecie, oświetlone pięknie twarze, enigmatycznym uśmiechem Monalizy, tak trochę dają nam taki klimat, że nie wiemy, co do końca to miało znaczyć, a z drugiej strony jest to miejsce, wiecie, gdzie Jayavarman VII chciał się popisać tym, co on jest w stanie wybudować. To jest, słuchajcie, unikalna świątynia ze względu na to, że nie odnotowano na świecie jeszcze żadnej świątyni, której głównym motywem byłyby twarze i których byłoby tak wiele. Więc to jest też takie, wiecie, twarzowa świątynia Bayon, można powiedzieć. Po pewnym specyfiku by to nieźle nie było. Jak te twarze by się zaczęły ruszać No, albo mówić. po grzybach, nie? Są niemal identyczne. Tak. W przypadku na przykład jak tego, co wam opowiadałem o apsarach, tak? Które Tak, no, o mieliśmy tych kobietach, wcześniej. tak, no. Tak, to tamte apsary różniły się między sobą. Te twarze są niemalże identyczne. Być może były jakieś minimalne różnice, ale nie mówi się o tym, jakby to było niesamowicie ważny fakt. A ile lat oni to budowali, wiadomo czy nie? Tutaj już nie wiadomo. To nie wiadomo, W tak? 1186 roku zakończyła się budowa. Prawdopodobnie, tak mówi stella, którą odnaleziono. Przy każdej świątyni było coś takiego jak stella fundacyjna, czyli element, który miał jakby zakończyć, uświęcić daną świątynię, nie? I w tym przypadku to był 1186 rok. Mamy kolejny raz wykorzystanie wizerunków węży Aha. i Garudę siedzący na węży. A dookoła tutaj pojawiają to nam się jest- kolejne, słuchajcie, postacie apsar. W ogóle jeśli chodzi, słuchajcie, o te kolory, bo to co widzicie, wiecie, to już nie jest kwestia związana z buddyzmem, tylko to jest podobno rodzaj endemicznej sinicy, która występuje na obszarze właśnie Angkoru i tutaj w okolicach Kambodży właśnie. I ten piaskowiec, słuchajcie, niekiedy właśnie odbarwia się na taki kolor. Jak stajemy sobie tutaj, to tak naprawdę mamy różnego rodzaju wydarzenia tutaj wypisane, tak? I to są, słuchajcie, kwestie związane z historią, która tutaj się działa, opowiadającą chwilę tak naprawdę to, co było wcześniej. Tutaj jest przygotowanie do wojny. Po czym to widzimy? Mężczyźni biegną z dzidami. Też zwróćcie uwagę, jaka ciekawa rzecz. Mają, słuchajcie, wszyscy Kmerzy uszy jak Budda, widzicie? Z dziurami w środku. O co chodziło? To był pokaz takiej propagandy trochę, że Jayavarman VII wjechał, przyniósł buddyzm, który gdzieś tam działał, ale nie do końca. To było tak naprawdę, wiecie, zbiór wierzeń gdzieś tam tutaj funkcjonujący, ale według, słuchajcie, tego, co miało być przedstawione na świątyni, wszyscy mężczyźni od razu byli wierzący w Buddę i wszyscy zrobili sobie dziury w uszach, tak jak Budda, tak? Umówmy się. Inna sprawa jest taka, że zobaczcie, mamy tutaj, słuchajcie, byka przywiązanego do drzewa. I to jest ciekawa rzecz, bo wyobraźcie sobie, przygotowując się do wojny, oni, słuchajcie, tymi dzidami, które były puste w środku, mieli za zadanie wbijać się w byka, nabierać, słuchajcie, w ten sposób krew, a następnie mieszać ją z winem i potem, wyobraźcie sobie,
przynosili razem z tym winem wymieszaną krew, przynosiły kobiety, podawały mężczyznom, którzy szykowali się na wojnę, mężczyźni to wypijali i następnie posiadali potężną moc. Właśnie w tym Persepolis jak byliśmy, to tam też niesamowicie było pokazane, jak co chwilę jakieś inne te plemiona, nie? Pamiętasz to, Ala? Tak, no. Na tym wielkim takim jakby obrazie, ale to było zrobione też właśnie. Pierwsza wojna światowa, gdzie były najważniejsze fronty? Jak wiecie, tego... Macie ochotę? Dać Na co? Dać buziaka Buddzie? Jest Ja nie. taka możliwość zrobienia takiego Ja zdjęcia. się z facetami nie całuję. Ale chcesz dać buziaka Buddzie? Nie, nie muszę. Nie toperze? To właśnie jest fajne, zobaczcie, jak przychodzimy sobie tutaj, ta świątynia, jak tamta świątynia była zlokalizowana na planie prostokątu, tak tutaj, słuchajcie, mamy na planie mandali. Niesamowite miejsce. No i z każdej strony właśnie te twarze można zobaczyć. Co to tutaj też jest taki ciekawy motyw, tak zwany ikonoklazm, który się pojawił zaraz po Jayavarmanie VII. Kolejny władca Jayavarman VIII wpadł na to, że już Buddha B, teraz wracamy do hinduizmu i w związku z tym, słuchajcie, wizerunki Buddy w niektórych miejscach są powycinane. Zniszczone. To gdzie tak jeszcze było? Coś było jeszcze takiego? W Afganistanie jak byłem, to były zniszczone wszystkie. Bo tam też wcześniej był buddyzm. Bóg nie ma Twarzy. No, to gdzieś pewnie, gdzie później były muzułmańskie, a to była Syria? W Syrii to było, no. Też było tak, że były... Robi to wrażenie i to bardzo duże. Idziemy dalej. W kolejnym odcinku idę odwiedzić prezesa, idziemy na grilla, ale także zobaczycie też świątynię, w której był kręcony właśnie Tomb Raider. Nie będę pokazywał tego w tym odcinku, ponieważ byłby już za długo. Także jeszcze w kolejnym będzie dokończenie po prostu. Także jeśli nie oglądałeś wcześniejszych odcinków, polecam serdecznie i zapraszam oczywiście na kolejne, które będą. O, i tu kolejne twarze. To jest idealne miejsce, gdzie widać po prostu wszędzie te twarze. Tu jedna, tu kolejna, kolejne. Pięknie. Być może nie wiemy. Wszędzie te twarze. A tutaj też na każdym, słuchajcie, rogu kaplicy tak naprawdę znajdują się węże, to co widzicie, prawda? No są. Tak? Ta, którą musimy teraz uważać, to są małpy, bo czasami zdarza się, że małpy... No, patrzcie, ile tu jeszcze kamieni, głazów. Nie nosicie żadnych rzeczy takich, tak powiem, torby, nic takiego nie macie. Nie, taka torba jest bezpieczna. Chodzi o coś, co się trzyma w Dobra, dłoniach. będziemy lecieć dalej. Ale mi się to podoba. Fajnie było przyjechać kolejny raz tutaj. No i myślę, że fajnie mogliśmy Wam pokazać te dwa miejsca, które są obowiązkowym miejscem, jak się jest właśnie tutaj w Siem Reap. Po to wszyscy przyjeżdżają do Kambodży właśnie, żeby zobaczyć piękne Angkor Wat. Także mam nadzieję, że dobrze Wam pokazaliśmy. Oczywiście bardzo polecamy naszego przewodnika, bo zrobił świetną robotę. To jeszcze nie koniec naszej wyprawy. Idziemy jeszcze dalej. W kolejnym odcinku, tak jak Wam mówiłem, zobaczycie jeszcze świątynię, gdzie kręcili Tomb Raider z piękną Angeliną Jolie. Tak w ogóle słyszeliśmy dzisiaj, że podobno się tutaj przeprowadziła, że mieszka w Kambodży teraz. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zostawcie suba. Zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam.